Twórcy zrobili film na temat dźwięków i muzyki, ale jak pewnie się domyślacie, wyciągnąłem z niego trochę więcej. Między innymi poznaliśmy dwie nazwy bossów i zapewne zobaczyliśmy ostatnią bazę piglinów. Ale zacznijmy jednak od tych dźwięków i muzyki. Twórcy nazywają to kontrolowaną kakofonią dźwięków, a z drugiej strony twierdzą, że bardzo oddaje tutaj chaos. Jakby kontrola i chaos? Trochę chyba gubią się w tym, co chcą nam powiedzieć. Ogólnie bardzo podkreślają, że będziemy czuć te dźwięki, że wszystko będzie miało swój unikatowy dźwięk, że te dźwięki są dobrze zrobione i z tego co słyszę, rzeczywiście jest to dobrze zrobione. Słychać, że jak oberwałeś, to rzeczywiście łupło w ciebie. I wiele osób pewnie uważa to za taką błahostkę, ale tak naprawdę w grach jest to bardzo istotne. Jeżeli oglądaliście ten odcinek, to dobrze wiecie, o co mi chodzi. Dobrze zrobione dźwięki zwiększają imersję i tą satysfakcję z walki. Również imersję zwiększa to, że twoje akcje i otoczenie wpływają na muzykę. Na przykład, jak zmieni się pogoda, to również zmieni się muzyka. To akurat jest nawet w Terrarii, ale co jeszcze? Mówili, że jeżeli masz dużą walkę, to mają muzykę, która ma parę etapów, parę faz, no i ta muzyka wzmacnia się w trakcie walki. Jestem bardzo ciekawy, jak oni to wykombinują, jak oni to zrobią, bo w Dying Light'cie było coś takiego z parkurem i wyszło to świetnie, także tutaj ciekawi mnie, jak to wyjdzie. W nawiązaniu do ambientów oraz cyklu dnia i nocy twórca powiedział, że w oddali słychać echa piglinów i to sprawia, że czujemy się niebezpiecznie. Nie wiem, czy chodzi mu o to, że po prostu w ambiencie są jakieś dźwięki piglinów, czy rzeczywiście jak pigliny są blisko, to je słychać. To by się zgadzało z tymi dźwiękami rogów piglinów, o których mówiłem w ostatnim odcinku. No dobra, zanim przejdziemy do bossów i hord, najpierw mniejsze newsy. Zawsze są mniejsze newsy. Zapomniałem o tym ostatnio wspomnieć, robiłem o tym posta, ale może nie wszyscy zauważyli. Mamy potwierdzone, że nie będzie lokalnego koopa, czyli jeden sprzęt, jeden gracz. W jednym z filmów zauważyłem coś, co wcześniej przegapiłem. Chyba to był film o PvP. Otóż zauważyłem ptaka w dziczy. Mieliśmy jego grafikę, jak go gracz ujeżdża, a tutaj mamy go normalnie w dziczy na filmie. Dostaliśmy też teraz nowy klip ze złosadnikami. No, nie za dużo nam to dało. Gra najpewniej będzie oparta na silniku Render Dragon, czyli na tym samym co Bedrock Edition. Co to dla nas oznacza? Nie będzie shaderów, ale mamy szansę na wsparcie ray tracingu. I mieliśmy potężne zbliżenie na motylka. Również tak bardziej jako ciekawostka, twórcy kiedyś chcieli dodać do gry jakiegoś moba z czerwonymi oczami? No dobra, koniec małych newsów. Szybko poszło, co? No to lecimy z Hordą Bastionu. Zobaczyliśmy taki mały klip z bossem, nie za dużo nam to daje, ale wygląda w sumie spoko. Również zobaczyliśmy taką animację i wygląda to, że on potrafi, nie wiem, strzelać, czy ogniem walić, czy cokolwiek. A i ta ich wieżyczka, co oni wyrzucają, taki pocisk wybuchający, no ona ma dosyć potężny zasięg. Co do Hordy Zarodnika, zobaczyliśmy klip z bazu i wygląda na to, że również te bazy mogą mieć mury. Nie tylko Horda Bastionu może je mieć, najwidoczniej inne hordy również jakieś mogą mieć. Oczywiście mniejsze. Mamy tutaj również taki klip z bossem, trochę musiałem go edytować, poprawiać kolory i tak dalej. I mamy kolejny fragment walki w posterunku i taki lepszy widok na tych rzucaczy. Co więcej, w preorderze pojawiły się nowe zabawki z Minecraft Legends. Jakoś same zabawki mnie nie bardzo interesują, szczególnie z tą ceną. Ale mamy tutaj zabawkę z bossem Hordy Zarodnika i wygląda na to, że nazywa się Devourer, czyli pożeracz. Był Bastion, był Zarodnik, no to teraz trzecia horda. Może nie będę używał żadnej nazwy, po prostu trzecia horda i tyle, bo pewnie i tak źle zgaduję. No więc oni zamiast tej wieżyczki z takim wybuchającym bolcem, mają wieżyczkę z kulami. Nie wiem, wieżyczki, katapulty, nie wiem co to strzeliło, po prostu chłop oberwał kulą. A dzięki temu mamy dobry widok na ich bazę, nie ma tutaj żadnych murów, nic. I pamiętacie jak mówiłem, że ich boss jest jakimś jeźdźcem? Bardzo możliwe, że on wcale nie jest jeźdźcem, on po prostu jest jakimś centaurem czy cokolwiek, bo ten największy jitnął nim i ewidentnie on albo jest jakiś, nie wiem, zszyty razem ze swoim świniakiem, albo on jest po prostu jakimś centaurem. Ten w ogóle jak się ucieszył. Zobaczyliśmy również wycinek jakiejś tabeli i mamy tutaj opisy dźwięków. Mała poprawka, to wcale mogą nie być dźwięki, ale jakby trochę tak wygląda. Spowolniony moment, w którym Messenger Piglin nawiązuje kontakt wzrokowy z bestią. Poniżej spowolniony moment, w którym Messenger Piglin zostaje łupnięty przez bestię. No więc kim jest ta tajemnicza bestia? Z nazw obok wygląda na to, że jakimś bossem.
Jeżeli chodzi o Messenger Piglina, to najwidoczniej jest to zwyczajny Grunter, zwyczajny pospolity Piglin. Ogólnie to wszystko, ta cała tabela wygląda jakby to była jakaś tabela dźwięków do jednej cutscenki. Mamy tutaj również bardzo klatkowe wideo o nazwie Attack Mid Boss Heavy Breathing. No nie za dużo z tego można wywnioskować, tylko to, że jest ten mały Piglin i to najwidoczniej właśnie on jest tym messengerem, także tu nie ma co za bardzo zwracać na to uwagi. Ale za to można zauważyć, że twórcy nie aktualizują Office'a. Natomiast z kim jest bestia? Horda Zarodnika odpada, Horda Bastionu myślę, że też odpada, nie bardzo bestia pasuje do tego gościa. Może to być albo boss trzeciej hordy, albo ostatni. Zakładam, że jest to raczej ten ostatni. No teraz to na co wszyscy czekali, czyli ostatnia baza piglinów. Ale na początku, żebyście dobrze zrozumieli to wszystko, taki mały wstęp. Każda horda ma swój symbol. Od lewej do prawej, Zarodnik, trzecia i Bastion. W posterunkach są też mniejsze symbole. Tutaj mamy Bastionu, tutaj mamy Zarodnika i tutaj mamy trzeciej hordy. Na symbole na tych flagach nie zwracajcie uwagi, co najwyżej na kolor tych flag, bo te flagi chyba po prostu pokazują, czy ze spawnera wyskakują moby dystansowe, czy wręcz. Tak zakładam. Bo te same symbole pokazują się we wszystkich hordach i w jednej hordzie mogą być obydwa. Więc zakładam, że tu chodzi tylko o to, że jeden spawner spawnuje moby wręcz, a drugi dystansowe. Ale tak, mówiłem o kolorach. Każda frakcja ma również swoje kolory. Bastion ma jakiś taki czerwony i żółty, Zarodnik, no to wiadomo, ten zielony, no i trzecia ma czarno-biały. I te kolory ukazują się na praktycznie wszystkich strukturach, wszelkich wieżyczkach, spawnerach, murach, no na wszystkim. Dobra, teraz z tą wiedzą spójrzcie na ten klip. Mamy tutaj taką dosyć sporą bazę z jakimś laserkiem, ale jest tu coś nietypowego. Wieżyczki ewidentnie mają kolorystykę trzeciej frakcji, natomiast mury mają kolorystykę Bastionu. Dobra, spoko, Horda Zarodnika też miała mury, ale te mury mają symbol Hordy Bastionu. Tymczasem tuż obok jest struktura z małą flagą trzeciej hordy. Wszystkie te struktury należą do trzeciej, ale ewidentnie mury zostały zrobione przez Bastion. Dlaczego? Moje wyjaśnienie, jest to po prostu ostatnia baza, łącząca w sobie wszystkie hordy, może w środku jest gdzieś Zarodnik, nie wiem. Na pewno jest to jakaś bardzo istotna baza, nawet była o niej cutscenka. Jest to również jedyna baza, która ma na czubku portalu jakiś kryształ wystrzeliwujący laser. I to laser fioletowy. Również całe niebo zrobiło się jakieś fioletowe, całe otoczenie, nawet trawa, wszystko. Co jest również fioletowe? Ostatni boss. Jeszcze tak propos tej cutscenki. Widzieliśmy w środku flagę trzeciej hordy oraz jakiś kociołek hordy Bastionu. On się pokazywał tutaj. Jedyne co mnie zastanawia to, dlaczego nie ma tam Zarodnika. Tak czy siak, bardzo możliwe, że to co właśnie tutaj zobaczyliśmy to jest ostatnia baza piglinów. Miejsce, w którym spotkamy ostatniego bossa. A co do ostatniego bossa, zobaczyliśmy parę jego animacji. On ma taki atak jakiś zwykły, ma atak kręciołkowy oraz dużą aurę ognia. Także tutaj mossy golemy są obowiązkowe. Także co, jeśli chodzi o dzisiejsze newsy, to by było wszystko. Mam nadzieję, że kolejne będą jakoś wkrótce, bo oni, no dosyć często teraz wracają te filmy. Tak na koniec jeszcze, komuś chyba nie spodobała się stara animacja.